Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest Vigesimo Quarto Iuni, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto albo 17 Zulhidża 1445 roku po Hidżri. Proszę Państwa, ponieważ mam dzisiaj trochę mniej czasu, czas mnie niestety strasznie goni, w związku z tym po pierwsze bardzo Państwu dziękuję za oferty współpracy, patronatu specjalnego, reklam, tak. Ja na pewno na wszystkie te Państwa oferty odpowiem, zresztą teraz już prowadzę rozmowy z niektórymi z Państwa, ja tylko zaznaczam, że niestety zgodnie wszystkie te reklamy, które, jeżeli ktoś chce się tutaj zareklamować, to ja zapraszam, tylko że proszę najpierw przeczytać wytyczne YouTube'a, tak? YouTube na pewne tematy, na pewne sprawy po prostu nie pozwala, tam nie pozwala spraw dotyczących farmacji, używek, broni i tym podobnych rzeczy, tak? Także tutaj niestety, no i jeżeli to tak się robi, to się po prostu zdejmuje, to wtedy zdejmuje albo monetyzację, albo w ogóle zdejmuje taki program, więc żebyście Państwo też wiedzieli, że to niestety nie wszystko się może reklamować w taki prosty sposób. Tak samo nie można jakichś tam filmów, nie filmów. No, to mówię, to się wszystko znajduje w tych wytycznych zasadach YouTube'a. To taki bizantyjski dokument, ale niestety trzeba do niego zajrzeć. Natomiast wszystkie inne rzeczy jak najbardziej tak, także zapraszam do współpracy. Też, jak to ktoś mówił kiedyś, to miejsce czeka na Państwa reklamę. Poza tym druga sprawa, dziękuję bardzo wszystkim Państwu za wsparcie na Patronite, to dzięki Państwu wsparciu po prostu ten kanał może funkcjonować i może być niezależny. To jest druga sprawa, to jeszcze raz przypominam, że jeżeli Państwo prowadzicie jakiś fajny tematyczny kanał, prawda, to chętnie o nim wspomnę. Wiem, że Państwu podobały się pszczoły, wiem, że również sporo osób chyba poszło sobie i oglądało ten kanał historyków, więc jeżeli Państwo macie też jakieś fajne własne kanały tematyczne i one mi się spodobają oczywiście, to bardzo chętnie wspomnę o nich. Ja wiem, jak bardzo ciężko jest się przebić na YouTubie wobec tego już tysięcy różnych podcastów. To nie jest proste, poza tym zanim się nie osiągnie pewnej masy krytycznej, prawda, albo ktoś nie poda ręki, to po prostu można to organicznie rozwijać, prawda, przez 3 lata i jeszcze nie rozwinąć, a potem właśnie się trafia taka okazja, że ktoś zapromuje i później już to wszystko dalej idzie. Ponieważ ja tak samo rozwijałem swój kanał, więc mogę pomóc bez żadnego problemu również for free innym, tak? No dobrze Państwa, kończymy ze sprawami organizacyjnymi. Wiadomo, hejterom co Al-Kilabtan Bahu Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana za Iwanie, jak ktoś powiedział ładnie. No i oczywiście Romaniite domum to nie jest, to się hasło z Monty Pythona nigdy nie zestarzeje. Natomiast, proszę Państwa, przechodzimy teraz do tematów już poważnych. Mamy poważną sprawę, są zamachy, seria zamachów w Rosji. Właściwie w Federacji Rosyjskiej, prawda, żeby już być bardziej precyzyjnym, a jeszcze bardziej precyzyjnie to w Dagestanie. Otóż, proszę Państwa, ten zamach w Dagestanie to wbrew pozorom jest coś poważnego, bo jeżeli to byłby początek pewnego trendu, a ten trend został już nadany przez państwo islamskie, które przecież zaatakowało w Moskwie halę Krokus, potem drugi zamach, nie wiem czy Państwo zauważyliście, jak kiedyś o tym wspominałem, drugi analogiczny zamach w Rosji, również zorganizowany przez państwo islamskie, został udaremniony w związku ze współpracą, właściwie z informacjami wysłanymi przez turecką służbę wywiadowczą, która sobie tak przesłuchiwała tych złapanych dżihadi z państwa islamskiego, że oni opowiedzieli im wszystko, włącznie z, nie wiem, no pewnie nawet rzeczy takich, których nie wiedzieli, to opowiedzieli, no ale jak się okazało, opowiedzieli również o planowanym zamachu w Moskwie i ten zamach w Moskwie kolejny, który miał być zamachem na dużą galerię handlową oraz zdaje się na synagogę. Nie, przepraszam, na synagogę został wcześniej udaremniony, natomiast na centrum handlowe to już później właśnie, po Krokusie, został właśnie udaremniony dzięki służbom tureckim. Tak na marginesie powiem Państwu, że największym błędem koncepcyjnym, można powiedzieć, państwa islamskiego był ten zamach na kościół w Turcji, ponieważ po nim tureckie służby aresztowały, ja tak sobie próbowałem podliczyć, ale to jest chyba około 140 osób w sumie do tej pory z państwa islamskiego. Dokładnie mówiąc, wszystkie były z jednej siatki, to jest z siatki państwa islamskiego w Chorasanie, bo w Turcji jest również aktywne państwo islamskie centrala, prawda, czyli to syryjsko-irackie. Natomiast to był klasycznie Chorasan. Większość z nich notabene z Tadżykistanu, to ciekawostka, a właściwie Tadżycy, bo to nie tylko z Tadżykistanu, ale również z Afganistanu.
No i oni opowiadają, tak? W związku z tym opowiadają wiele. Jak Państwo wiecie, jak w rękach służb tureckich człowiek naprawdę przypomina sobie wszystko. Także jeżeli ktoś z Państwa, nie wiem, klucze zgubi czy coś, to oni Wam przypomną, tak? Jeszcze nie tylko swoje, ale i sąsiadów będzie, opowiecie gdzie są. No żartuję sobie oczywiście. No krótko mówiąc, służby tureckie mają pewien dar do wydobywania takich informacji i im się udało te informacje wydobyć, ale teraz mamy kolejny zamach, właściwie kolejne zamachy. To jest w niedzielę wieczorem w dwóch miastach w Dagestanie, czyli w Derbencie i w Machaczkale zostały grupa prawdopodobnie, uwaga, prawdopodobnie 6 osób, chociaż mogło być ich też więcej. Ja od razu Państwu powiem, że ja dosyć dobrze, akurat mam dosyć dobre źródła, akurat jeśli chodzi o Kaukaz i to, co tam się dzieje. W związku z tym śledzę też, mam jakiś tam kontakt z dziennikarzami lokalnymi, którzy piszą, więc to jest tak, że tam jest bardzo duży chaos informacyjny, żeście Państwo wiedzieli, że dane, które były podawane, były bardzo różne, więc te, które Państwu podaję, są danymi uśrednionymi. Możemy mieć jedną, dwie osoby plus minus. Wiadomo, że zginęło prawdopodobnie co najmniej 15 funkcjonariuszy organów ścigania. Co więcej, zginął proboszcz i strażnik świątyni w Machaczkale, cerkwi oczywiście. Poza tym 25 osób zostało rannych. Prawdopodobnie 6, to znaczy wiadomo, że 6 na pewno napastników zabito, natomiast ilu ich było pierwotnie, no służby bezpieczeństwa mają nadzieję, że być może 6, ale mogło być ich więcej. Co więcej, spośród tych zabitych i to jest duża ciekawostka, oni zresztą zostali zidentyfikowani, bo mieli niezasłonięte twarze. W związku z tym była to operacja klasycznie męczeńska, samobójcza. Byli to dwaj synowie Mahomeda Omarowa. Ja wczoraj to podawałem na Twitterze jako plotkę, bo jeszcze nie wiadomo było, czy to aby na pewno, no ale teraz już jest to też w oficjalnych mediach Mahomeda Omarowa, który był takim burmistrzem, tak, czy właściwie starostą regionu sergokalińskiego w Dagestanie. Więc to jest duża ciekawostka. W ogóle tam zaczęto tropić, czy to nie są jeszcze jakieś wątki oboczne, polityczne w to wmieszane, ale chyba nie. Wiadomo na pewno, że zamach miał charakter dżihadystyczny, islamistyczny. Natomiast to, czego na pewno nie wiadomo w tej chwili, to jest największa tajemnica w tej chwili, która no, może być, znaczy to mogą być dane, którymi będzie się manipulowało, od razu powiem. To jest sprawa afiliacji organizacyjnej zamachowców. To znaczy to jest tak, że wysoce prawdopodobne jest, ale to tylko prawdopodobne, że mogli być afiliowani przy państwie islamskim, ale niestety równie prawdopodobna teza jest taka, że tworzyli całkowicie odrębną, niezależną komórkę. Ktoś powie, że jest Emirat Kaukaski, prawda? Ale Emirat Kaukaski został praktycznie zlikwidowany na Kaukazie właśnie. Ostatnią komórkę, taką formalnie związaną z Emiratem, zlikwidowano bodaj w 2021 roku. I od tej pory mamy tylko takich samotnych wilków, co najwyżej gdzieś tam, których gdzieś oni byli kiedyś powiązani z tymże Emiratem, bo trzeba pamiętać, że Emirat wyjechał do Syrii na hidżra, prawda, znaczy na dżihad, ale oni mówili na hidżra, potem się podzielił, 3/4 poszło do państwa islamskiego razem z Al-Shishanim, 1/4 mniej więcej została jeszcze w Idlib, teraz ostatnio, to znaczy w ubiegłym roku jeszcze się tam pocięli z Hayat Tahrir al-Sham z Dżulanim, więc on ich tam poaresztował, powybijał, także w zasadzie nie wiadomo ilu ich jeszcze zostało, ale to już nie jest jakaś znaczna siła bojowa. Z bardzo potężnej, bo to jest z kilkunastu do kilkudziesięciu nawet tysięcy tych różnych rekrutów z całego Kaukazu, więc niewielu już ich pozostało. Zresztą w ogóle cała centrala się wtedy przeniosła do Syrii, tak jak poprzednio była centrala na Kaukazie. W Syrii była tylko niewielka grupa, tak od tamtej pory już tak naprawdę na Kaukazie przestał ten emirat funkcjonować. No, może ma jakichś tam sympatyków, zwolenników, ale już nie ma czynnych jednostek takich bojowych, więc gdyby się okazało, że jest to próba restytucji Emiratu Kaukaskiego, to byłoby to bardzo duże wydarzenie. Tym bardziej, że no, Emirat Kaukaski był kiedyś naprawdę organizacją bardzo, bardzo wpływową.
No ale jest również taka możliwość, że to jednak okaże nam się w pewnym momencie, że jest to państwo islamskie. No warto powiedzieć, co warto powiedzieć o samym zamachu? No pierwsze doniesienie o ataku w Machaczkale i w Derbencie pojawiły się o godzinie 18 wieczorem, oczywiście czasu moskiewskiego. Było według tych informacji opublikowanych nieco później przez MSW w Dagestanie, bo MSW w Dagestanie tam dosyć intensywnie informowało o tym, co się dzieje, że właśnie pojawiła się informacja, że w Derbencie nieznani sprawcy ostrzelali z broni maszynowej synagogę i kościół. Zresztą podpalono również tą synagogę. Potem zgłoszono najpierw śmierć jednego policjanta, jednego rannego. Potem pojawiła się informacja o sprawcach, to znaczy wiadomo było, że się poruszali przynajmniej 2 pojazdami, białym Volkswagenem, czarną Westą i tak dalej. Potem pojawiły się w sieciach społecznościowych przez mieszkańców wrzucane zdjęcia 2 tych terrorystów, którzy strzelali właśnie na jednej z ulic. Byli dobrze wyposażeni, jeden z nich miał AR-15 z optyką i właśnie jeden i drugi, właśnie ci lepiej uzbrojeni, to byli właśnie synowie szefa okręgu, czyli Mahomet Osman i Adil Omarow. Oni zostali zresztą jako pierwsi wyśledzeni przez policjantów i zabici. Następnie ci właśnie policjanci pojechali do Omarowa. Pojawiła się informacja, że on został aresztowany, na pewno został przesłuchany. Co więcej, ciekawostka, że wtedy, kiedy pojechali do jego domu, to są właśnie takie smaczki, które się pojawiły w tym wszystkim, że oni zostali właśnie, kiedy już dojeżdżali chyba do tego domu, zostali również ostrzelani. Zresztą chyba jeden właśnie policjant został ranny przy okazji tego. Potem właśnie przeszukali ten dom tego Omarowa, przesłuchali go. Wiadomo, że pojawiła się właśnie informacja, że został aresztowany, potem, że to informacja o aresztowaniu przedwczesna, także takie, no mówię, chaos informacyjny duży i takie dosyć tajemnicze. No to jak to przeszukali, a nie aresztowali, porozmawiali, nie wiadomo, tak? Potem wiadomo też, że pojawiła się informacja, że ta grupa podpaliła synagogę, natomiast zaatakowała właśnie cerkiew prawosławną w Derbencie. Najpierw został zastrzelony strażnik, następnie został zabity proboszcz. Proboszczowi prawdopodobnie dokonano dekapitacji, chociaż to jest znowu niepotwierdzone, czy pełnej, czy częściowej. No w każdym razie takie szczegóły się pojawiały wczoraj. Do dzisiaj nie ma... Wiadomo tylko, że został zabity, tak? Natomiast co więcej, to są tylko informacje mediów, żadnych oficjalnych już tego nie ma. Natomiast w Machaczkale około 20 osób, kiedy usłyszało strzelaninę, to zabarykadowało się po prostu, także ta grupa nie była w stanie się do nich dostać. Rzekomo właśnie zabarykadowali się gdzieś tam w tej cerkwi. Czy tak było w rzeczywistości? Ja Państwu podaję kolejne po prostu informacje, które mamy, jak gdyby też znowu niepotwierdzone. To są wszystko od lokalnych dziennikarzy, z lokalnych albo telegramów, albo z lokalnych blogów, albo po prostu od lokalnych gazet. Ewentualnie jest jeszcze kawkaski Uzieł, prawda, który to wszystko zbierał. Następnie, co się działo dalej? Jeśli chodzi o strzelaninę w okolicach granic miasta, to trwała przez bardzo długi czas. Strzelanina trwała zresztą do późnej nocy, czyli około godziny 23 czasu warszawskiego. Cały czas jeszcze była informacja o walkach w Derbencie właśnie. W trakcie między innymi w trakcie tego przybył również szef całej policji w Dagestanie, właśnie w to miejsce. Część tej grupy właśnie zbrojnej schroniła się także w domu obok restauracji Hayal. Stamtąd ostrzeliwali policjantów. Policja użyła już wozów pancernych. I generalnie Krajowy Komitet Antyterrorystyczny Rosyjski wprowadził taki zwany reżim KTO, prawda, czyli taki rodzaj stanu wyjątkowego związanego z operacją antyterrorystyczną. Notabene, już tak na marginesie, to jest bardzo, w moim przekonaniu, dobra instytucja. Znaczy, to Rosjanie mają dobry pomysł z tym, żeby w przypadku właśnie operacji antyterrorystycznej oni mają taką paczkę
legislacyjną, po prostu taki kolejny rodzaj stanu nadzwyczajnego, prawda? Że można lokalnie wprowadzić stan nadzwyczajny, on nie musi być wprowadzany przez premiera, to robi komitet antyterrorystyczny, wtedy tam są właśnie zawieszone różne prawa obywatelskie w danym regionie i no wiadomo, że ułatwienie wielkie dla pracy służb. To się u nich wyjątkowo dobrze sprawdzało, zresztą to nie pierwszy raz taki KTO jest oczywiście też wykorzystywany, żeby nie było wątpliwości, bywał do celów politycznych, ale to już zupełnie inna bajka. Tak, na razie mówimy o takiej normalnej operacji antyterrorystycznej. No, szef Republiki Siergiej Mielikow nazwał próbę właśnie to działania w Derbencie i Machaczkale próbą destabilizacji sytuacji społecznej. Wszystkie niezbędne decyzje będą podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Republiki. Panika i strach przed rzeczami, na których ci nieludzie liczą przede wszystkim, nie powinna mieć miejsca, nie będziemy mogli właśnie tego wymagać od Dagestańczyków i tak dalej, prawda? W każdym razie to, co jest najważniejsze, tam również mówili, że tam nic świętego nie ma, to, co wiadomo, to już są jak gdyby didaskalia. To, co jest najważniejsze jest tak, że była to grupa bardzo dobrze wyposażona, znaczy przynajmniej jeśli chodzi o broń maszynową, to sobie kupili, co tam fabryka droższego dała. Jak Państwo wiecie, ile coś takiego kosztuje, to jest wydatek rzędu z optyką 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, prawda, taki jeden karabin, więc oni mieli mniej więcej takie. To nie były jakieś takie samoróbki, jak poprzednio na tych niektórych filmach było widać, że to jeszcze pamiętało czasy, no powiedzmy, może nie wojny krymskiej, ale wojny domowej, prawda, bolszewickiej, więc to nic takiego, tak? Znaczy tutaj mieli nowoczesny sprzęt dosyć, po drugie byli całkiem nieźle przygotowani, co więcej dokonali tych ataków w wielu punktach, bo to były cerkwie, przynajmniej dwie, to była synagoga, to był posterunek policji, to jednocześnie, no i później cała reszta to już było jak gdyby spontaniczne walki w różnych miejscach, gdzie policja z jednej strony za nimi ganiała, z drugiej strony oni się ostrzeliwali. Także nie mieli pasów szachida, nie mieli materiałów wybuchowych. To jest coś, co właśnie jest... Co to zwykle bywało standardem w państwie islamskim, no ale też wiadomo, że nie każdy potrafi ten pas szachida zrobić i nie każdy potrafi zdobyć odpowiednią ilość materiałów wybuchowych, więc tego akurat nie było. Natomiast to, o czym warto powiedzieć, no to, że jeżeli to jest grupa albo która powstała samodzielnie, grupa dżihadu, czyli niezwiązana z nikim, to byłaby dosyć duża sensacja. Jeżeli natomiast jest to afiliowana, no to są w zasadzie dwie możliwości, prawda? Czyli jedna możliwość to jest afiliacja z państwem islamskim, druga z Emiratem Kaukaskim. Tutaj nie ma za dużo więcej opcji, jeśli chodzi o Kaukaz. No a jeżeli za Emiratem Kaukaskim, to gdzieś tam może być pośrednio z Al-Kaidą. Chociaż, jak mówię, sam jestem ciekaw, kto się zgłosi pierwszy i kto pokaże na to dowody. Tak czy inaczej, pierwsza duża to jest od roku, tak naprawdę nie było żadnego dużego incydentu tego typu, czy incydentu terrorystycznego w Dagestanie. Wcześniej oczywiście jak najbardziej były. Natomiast no, w tej chwili mamy cały zestaw reakcji regionalnych. W Inguszetii szef Republiki Mahmud Ali Kalimatow poinformował, że wzmocniono środki bezpieczeństwa w Inguszetii. Potem mamy w Kabardyno-Bałkarię, Kazbek Kokow powiedział o wzmocnieniu środków bezpieczeństwa oraz tam napisał właśnie o kondolencjach rodzinie bliskich poległych, wszystkim mieszkańcom Braterskiej Republiki, ale nie powiedział z której strony poległych, no ale poległym wszystkim. Potem Siergiej Mynajlo powiedział, szef Republiki Osetii Północnej, powiedział, że właśnie, że siły bezpieczeństwa również przeszły na intensywny tryb służby, zwiększono ochronę miejsc publicznych, centrów handlowych, instytucji społecznych. Znaczy to, co warto natomiast jeszcze powiedzieć, to, że oczywiście będzie to sprawa wygrywana politycznie. Ja już widziałem takie komentarze, że ten zamach nastąpił w momencie, żeby zakryć informacje o ataku ukraińskim na Sewastopol, gdzie tam 120 kilka osób zostało rannych.
i że ta informacja jedna drugą miała przykryć, no moim zdaniem nie przykryła, znaczy to jest zupełnie inna kategoria informacji. Oczywiście też już od razu się pojawiły informacje, że tutaj to pewnie Ukraińcy i tak dalej. No znowu, przeczy temu chociażby sam fakt, że przynajmniej 2 osoby z tej grupy to są po prostu synowie lokalnego starosty, prawda, czy jakiegoś lokalnego strongmana jednocześnie, bo a natomiast z całą pewnością no, nie pochodzą z Ukrainy. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie rozgrywane. Czekamy teraz przede wszystkim na informacje o afiliacji, tak? Czy się odezwie, znaczy, jeżeli państwo islamskie, to państwo islamskie odezwie się w takim momencie, w którym będzie miało pewność, że, no właśnie, no, albo wszyscy siedzą już i tak nie ma znaczenia, a druga możliwość, że ci, którzy jeszcze nie zostali zabici, że uciekli i się schronili, to wtedy i będzie miało pewność, że wszyscy zginęli, krótko mówiąc, że tam jednak nie ma żadnych po ich stronie takich, którzy przeżyli, to wtedy w tych 3 takich podstawowych sytuacjach oni mają taki modus operandi i to nie od razu, tylko jutro, może pojutrze wydadzą oświadczenie. O ile to oczywiście oni. Jeżeli nie oni, no to będziemy czekać tak naprawdę, o co chodziło tej grupie zbrojnej. No dobrze, proszę Państwa, to jest pierwszy temat, no i jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj ja czytałem takie lokalne analizy, które wskazują, że generalnie teraz od wielu miesięcy obserwuje się bardzo duży ruch grup dżihadu, które przenikają właśnie z terytorium Afganistanu, no i to przez te wszystkie dawne republiki, prawda, Związku Radzieckiego, gdzie jednak te granice nie są tak dobrze strzeżone, jakby się mogło wydawać, że oni przenikają na teren Rosji z jednej prostej przyczyny. Po pierwsze takiej, że można bardzo duże grupy ludzi przerzucić jednocześnie przez granicę przy minimalnym ryzyku zatrzymania. Natomiast wszystkie inne operacje polegające na lataniu gdzieś tam samolotami i tak dalej, to jest zawsze po pierwsze drogie, a po drugie obarczone ryzykiem, a po trzecie można przerzucić kilkanaście osób, a nie kilkaset jak w tym przypadku. Także te grupy będą przenikały na teren Rosji. No część z nich będzie oczywiście, jeżeli to są grupy takie autentycznie dżihadu, to im jest wszystko jedno, tak? Będą atakowały każdego krzyżowca, którego napotkają. Tam jeszcze w Dagestanie mamy dodatkowo dużą społeczność żydowską, w związku z tym mają dodatkowy jak gdyby bonus, ale to są grupy, którym jest wszystko jedno. Najbliżej jest im najłatwiej atakować Rosję. Jak tam im się nie spodoba albo znudzi, zawsze mogą pojechać pod Hajnówkę, tak, i iść dalej. Tu miejmy nadzieję do Niemiec. Także trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tam ze względu również, być może to jest również ze względu na wojnę na Ukrainie, prawda, że jednak Rosja i rosyjskie służby są bardziej skoncentrowane w tej chwili na jednak tej walce z wywiadem i z dywersją ukraińską, w związku z tym zajmują się raczej tym niż właśnie tymi działaniami antyterrorystycznymi, ale trzeba jak gdyby przyjąć za pewnik, że te grupy dżihadu z Azji Centralnej szczególnie, które wydawało się, że one tam zostały kiedyś rozgromione, skanalizowane, czy przeszły do państwa islamskiego, czy zostały w północnej Syrii, one w tej chwili ponownie idą jak gdyby w kierunku Europy, mają na pewno dwa miejsca, w których fizycznie odnotowano wielkie ilości członków tych grup. No to jest jedno, to jest Turcja, a druga to jest w tej chwili Rosja, prawda, czy to jest Rosja Południowa, czy to jest tam Federacja Rosyjska Południowa, czy Centralna. Więc trzeba jak gdyby przyjąć, że będą również, że jeżeli tam gdzieś zapadną decyzje o przemieszczaniu się do Europy, no to trzeba założyć, że wyjątkowo trzeba byłoby uważać na wszystkich tych, którzy mają różnego rodzaju, no właśnie, to teraz powstaje pytanie, przecież oni nie jeżdżą na własnych paszportach. Mogą sobie zdobyć na przykład paszporty ukraińskie, prawda, czy rosyjskie i z nimi próbować się tutaj przedzierać dalej. No, to rzadko kiedy, który ze sobą nosi, prawda, legitymację członkowską państwa islamskiego z dowodem opłaconych składek. Dobrze, kończymy temat pierwszy, ten temat zamachów na Kaukazie. Na pewno będziemy do niego wracać, jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe informacje. Natomiast mamy również teraz drugi temat. Drugi temat jest tematem, to jest kontynuacja tak naprawdę od
dawnego tematu. Ja kiedyś parę odcinków temu pisałem o takim wielkim planie i zwycięstwie Stanów Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone rzeczywiście wykonały pewien majstersztyk, gdyby wyszedł w ten sposób. Gdyby wyszło, to byłby to pewien majstersztyk, a mianowicie najpierw poblokowały wszystkie możliwe konkurencyjne plany dotyczące ewentualnie zawieszenia broni i pokoju w gazie, znaczy takie, które też nie służyły interesom Stanów Zjednoczonych, krótko mówiąc, więc też to była dodatkowa, taka najprostsza motywacja tego. Następnie same przedstawiły plan, który jeszcze na dodatek skopiowały, to jest nie ich plan, tylko tak naprawdę egipsko-katarski, który zaakceptował wcześniej humus, przedstawiły to jako plan pokojowy, twierdząc, że państwo położone w Palestynie się na to zgodziło, czyli tak naprawdę to nie jest plan amerykański, to jest plan państwa położonego w Palestynie. Wniosły to później na Radę Bezpieczeństwa. Proszę Państwa, wniosły to na Radę Bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa to uchwaliła i to jednogłośnie. Tam nie było, za wyjątkiem wstrzymania się Rosji, nie było żadnego głosu przeciwnego. I przedłożyły to humusowi tak naprawdę do zaakceptowania. Co się dzieje dalej? Znaczy, co się działo dalej, tylko chciałem jeszcze przypomnieć. Po pierwsze, ten deal nie był, to jeszcze nie cała historia, bo jednocześnie Amerykanie przygotowali wielki deal z Arabią Saudyjską. Czyli gdyby doszło do zawieszenia broni w gazie oraz przyjęcia dokładnie tego, co Amerykanie przygotowali dla Rady Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że to nie tylko zawieszenie broni, ale tam był również zarys planu pokojowego, rozwiązanie dwupaństwowe i tak dalej. I to, przypomnijmy, przedstawiali, że jest to propozycja uzgodniona z Jehonatanem, tak, już otwartym tekstem. To w takiej sytuacji, gdyby się humus tylko zgodził, to miało być tak, że miało oczywiście zostać wstrzymane walki, wymiana zakładników, a w tym samym czasie prace nad normalizacją stosunków państwa położonego w Palestynie z Saudami, co owocowałoby wielkim traktatem obronnym saudyjsko-amerykańskim, który tak naprawdę wywróciłby na pewno stolik Rosji i Chinom i ich polityce bliskowschodniej, bo to byłby to ogromny. Znaczy, cofnęłoby to wszystko, stosunki na Bliskim Wschodzie, ten jednak z trudem wypracowywane podkopywanie pozycji amerykańskiej przez lata, cofnęłoby tak naprawdę, nie wiem, do epoki wczesnego Busha, tak? Późnego Saddama Husajna, tak można było powiedzieć, czyli do tych czasów. Więc to był w sumie majstersztyk. Gdyby się udało. Ja powiedziałem, że to będzie albo wielkie zwycięstwo tej, zresztą administracji Bidena wówczas, bo oni by tutaj to przebijałoby całkowicie ten Abraham Accord, prawda, czyli to porozumienie abrahamowe Trumpa i oczywiście dawałoby otwartą drogę już do zwycięskich wyborów, bo wtedy ta pięta achillesowa, znaczy Państwo pamiętacie, prawda, że generalnie Biden przypomina trochę stonogę, człowiek o tylu piętach Achillesa, prawda, że trudno jest zliczyć, ale z przeciętną stonogą mógłby konkurować. Tyle tych pięt ma. Natomiast akurat to była taka najbardziej wyraźna i widoczna, tak, czyli porażki w polityce zagranicznej, więc tutaj byłby to wielki sukces polityki zagranicznej. A wtedy powiedziałem, że tak, to rzeczywiście by jakby przywracało pozycję Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w sposób zasadniczy, dramatyczny i w ogóle niespodziewany wręcz przez wszystkich. Ale było pewne ale. Po pierwsze, czy zgodzi się humus, a po drugie już wtedy pojawiła się bardzo poważna wątpliwość, czy w ogóle państwo położone w Palestynie kiedykolwiek słyszało o tym pomyśle, który niby jest przez nich sygnowany. Otóż, niestety, ale humus zgodził się. Humus przysłał pewne poprawki, zresztą potem zgodził się też z części tych poprawek, jak rozumiem, zrezygnować, także generalnie humus jest za. I teraz mamy ostatnią niedzielę i mamy Jehonatana. I co powiedział Jehonatan na to? Otóż Jehonatan powiedział, że wojna będzie kontynuowana, nawet jeżeli zostanie uzgodnione porozumienie o zawieszeniu broni z humusem. Czyli krótko mówiąc, nie będzie żadnego zawieszenia broni. Powiedział, że nie zgodzi się na żadne porozumienie wzywające do zakończenia wojny. Powiedział również tak, że jest otwarty na częściowe porozumienie, czyli porozumienie, które ma polegać na tym, że humus oddaje zakładników,
a Jehonatan dalej zwalcza humus. Tak? No więc to jest po prostu żadne porozumienie. Powtórzył właśnie po raz kolejny, że nie godzi się na żadne porozumienie przewidujące zakończenie wojny w Gazie, pomimo wcześniejszych twierdzeń Stanów Zjednoczonych, że propozycja kraju położonego na północ od Synaju byłaby drogą do zakończenia całkowitego właśnie ofensywy. Powiedział też, właśnie to powiedział otwartym tekstem w kanale 14, celem jest zwrot porwanych i wykorzenienie reżimu humusu w Gazie. No, oczywiście na ulicę wyszły dziesiątki tysięcy ludzi domagających się ustąpienia Jehonatana, żądających przedterminowych wyborów oraz porozumienia w sprawie zwrotu jeńców, tych nielicznych, którzy jeszcze żyją. Szacuje się, że prawdopodobnie 50 z tych 120 osób, tak, a cała reszta to nie wiadomo, bo ciągle są bombardowani przez humanistyczną armię i są niestety przetrzymywani nie w tunelach, bo to jeszcze byłoby dla nich bezpieczne, tylko w domach, więc te domy jak są trafiane, no to kolejne osoby niestety. Co więcej, to jest jeszcze, wiecie Państwo, kuriozalne, bo zresztą to trochę to wiele mówi o państwie położonym w Palestynie, tamtej mentalności w tej chwili również ruchów postępowych, bo wiecie Państwo, w czasie tych demonstracji, ja opowiem o co chodzi, to jest po prostu ciekawostka tylko. Otóż w czasie tych demonstracji doszło do takiej sytuacji, ja widziałem to wideo, już go nawet nie zamieszczałem, bo tam ciekawego na nim nie było, no ale było tak, że była taka długowłosa, blond reporterka bodajże kanału właśnie chyba 12 albo 14, 12, tak mi się wydaje, oraz jej operator, prawda, z kamerą i jeszcze tam jakiś człowiek ewidentnie od niej. No i ona tam gdzieś po prostu wziął ją, jak się tam przepychała, to wziął ją policjant, powiedzmy, i tak ją rzucił lekko. Nie to, żeby ją tam zatłukł, jak to zwykle, czy zastrzelił. W sumie widocznie nie wyglądała na Palestynkę. No, ale ją tam trochę poszarpał, tak? I od tego momentu jest całe śledztwo, tam zresztą opisane barbarzyństwo, tam pisze Yair Lapid, prawda, pisze ten Golani, no pisze cały zestaw tych właśnie opozycyjnych, różnych liberalnych polityków, odsądza od czci i wiary, pisze o policji, o bandytach Ben Gwira, prawda, i tak dalej, więc jest. A w tym samym, no i oczywiście jakieś tam śledztwo jest teraz wewnętrzne w sprawie tam policji, w sprawie tego poturbowania tej wyraźnie oznaczonej reporterki. W tym samym czasie mamy faceta w Dżeninie, który został ranny, notabene to rodzina go jeszcze poprosiła armię, żeby wezwała pogotowie, bo to jest tak, że on został ranny w czasie jakiejś tam wymiany ognia z dżihadi, ale zdaje mi się to po prostu cywil. Przynajmniej z opisów tak wynika, który tam po prostu był w tej okolicy. Więc gdyby to był jakiś dżihadi, to by rodzina nie prosiła o pomoc armii. No to armia go wzięła, przywiązała go do maski, prawda, i pojechała sobie dalej, używając go jako żywej tarczy. No więc oczywiście teraz już wiadomo, rzecznik IDF-u powiedział, że żołnierze działali wbrew rozkazom. Można sobie oczywiście zakpić w ten sposób, że to przecież nie on miał być przywiązany, tylko cała rodzina, w tym dzieci, prawda, co starego chłopa będą przywiązywać, dzieci byłyby bardziej skuteczne, gdyby je przywiązać na masce. Więc to pewnie są zasady, które naruszyli ci policjanci. No ale tak czy inaczej, słowa potępienia ze strony tych liberalnych polityków oczywiście w tej akurat kwestii nie ma. Są w sprawie poszarpanej przez policjanta pani reporterki, tak? No tak na marginesie. Żebyście Państwo też wiedzieli, jaki ten wydźwięk jest. Czyli jak się zmieni rząd na bardziej opozycyjny, to różnica tylko taka, wiecie Państwo jaka będzie? Różnica będzie taka, że będzie to rząd bardziej proamerykański, czyli taki, który będzie reagował płynnie na telefony z Waszyngtonu, który będzie wtedy, jak Amerykanom będzie coś już mocno nie pasowało politycznie do układanki, a im generalnie wszystkie te awantury robione przez państwo położone w Palestynie mocno nie pasują, bo tak jak powiedziałem, dla nich państwo położone w Palestynie jest w tej chwili po stronie strat, tak? Po stronie problemu. Natomiast ich gra toczy się w tej chwili o państwa naftowe, które, no tak jak mówię, odpływają im nieustannie w kierunku a to Rosji, prawda, a to Pekinu, w zależności od tego, z której strony akurat ten wiatr mocniej zawieje. I to jest największy problem, bo
bo Bliski Wschód, w którym muszą się dogadywać Amerykanie z Xi Jinpingiem, to nikomu się w Stanach Zjednoczonych nie podoba. To wszystko niestety jest przez politykę Yahu Natana i jego bandy wesołych neonazistów, którzy się zresztą niczego nie słuchają, nikogo. Więc krótko mówiąc, już w tej chwili, co jeszcze zostało powiedziane właśnie a propos Yahu Natana, czyli Yahu Natan zlikwidował właśnie tym swoim jednym wystąpieniem cały ten cudowny plan, czyli cały cudowny plan i wylądował, jak to świętej pamięci Rewiński powiedział. Co więcej, jeszcze co powiedział Yahu Natan, otóż powiedział też, że intensywna operacja wojskowa państwa humanistycznej armii w mieście Rafah w południowej Gazie dobiega końca. I to nie, ale powiedział, że to nie znaczy, że wojna się wkrótce skończy, tylko że wojna w jej intensywnej fazie wkrótce zakończy się w Rafah, tak? Pamiętajmy, że dopóki trwa wojna, on się nie godzi na żadne wybory, ani dyskusje, ani komisje śledcze w sprawie 7 października, czyli jak wiemy, będzie trwała tyle czasu, aż może, nie wiem, aż się przedawnią te wszystkie zarzuty, które ma w tej chwili. Co więcej, po raz kolejny odrzucił pomysł, jakoby właśnie w tym wywiadzie, jakoby autonomia palestyńska miała przejąć kierownictwo nad Gazą zamiast humusu. Powiedział, chcemy także utworzyć administrację cywilną, jeśli to możliwe z udziałem lokalnych Palestyńczyków i być może przy wsparciu zewnętrznym ze strony krajów regionu, aby zarządzać dostawami pomocy humanitarnej, a potem sprawami cywilnymi w strefie. Przepraszam, i tak jeszcze na marginesie zapomniałem jeszcze powiedzieć, warto też powiedzieć o tym, że w ciągu doby zginęło tam prawie 100 osób i uwaga, bombardowane było, nie zgadniecie Państwo, dokładnie właśnie miejsca, w których mieli się ludzie ewakuować i to miały być te bezpieczne strefy. Czyli bezpieczne strefy służą do tego, żeby się ci ludzie tam skoncentrowali, a potem łatwiej się ich bombarduje. To jest niestety taka smutna prawda tych tak zwanych właśnie stref bezpiecznych, gdzie się ludzie mieli wycofywać. No właśnie. Ale to jest jeszcze nie koniec, tak? Bo to jest jakby rzeczywistość, to codziennie ktoś już media informują, nawet polskie media zaczęły o tym informować, więc jest to i tak gigantyczny przełom mentalny, że w ogóle ktoś śmie coś pisać na temat tego, co tam humanistyczna armia robi. Natomiast co jeszcze warto o tym powiedzieć, czyli właśnie o tym wystąpieniu Yahu Natana. Otóż on już zapowiedział, że w momencie, kiedy zakończy się ta aktywna część operacji w Gazie, czyli właśnie w Rafah, bo to z Gazy się jeszcze nie wycofają, to wojska zostaną w tym momencie przemieszczone na północną granicę z Libanem, ale oczywiście wyłącznie w celach obronnych. Powiedział, po zakończeniu intensywnej fazy będziemy mogli przesunąć część sił na północ i zrobimy to przede wszystkim w celach defensywnych, a po drugie, żeby sprowadzić naszych ewakuowanych mieszkańców do domów, tak? Czyli tych ludzi, którzy na północy w tych kilkudziesięciu miejscowościach są, po prostu żyją gdzieś tam w hotelach kilkadziesiąt kilometrów od strefy walk. Jeżeli będziemy mogli, zrobimy to dyplomatycznie, jeżeli nie, zrobimy to w inny sposób, ale sprowadzimy mieszkańców do domu. Warto przypomnieć, że w takim budując dramatyzm, jak zwykle partia Boga, tak sobie powiedzmy, cały czas walczmy z algorytmem, tak nie wiadomo co ten algorytm teraz ma na agendzie, ale rzeczywiście to jest tak, że potrafi ciągle ciąć zasięgi, w związku z tym Partia Boga znowu jej szef o wdzięcznym nazwisku Nasrallah pojawił się znowu właściwie w takim miksie poprzedniego wystąpienia, ale budowano rzeczywiście napięcie mocno, bo nagle się pojawił właśnie, to jest ciekawostka, oni trochę, przepraszam, przesadzają, tak? Znaczy ktoś może mówić, dobra, no clickbait funkcjonuje generalnie w internecie, ale oni z tym clickbaitem przesadzają po raz kolejny. Kiedyś zrobili tak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że on tam się pojawił, postał, pomilczał i sobie poszedł. Nawet wszyscy byli już przekonani, że zaczęli, kto tam nie mógł, to kopał schrony na całym Bliskim Wschodzie. Się okazało potem, że wystąpił, nic nie powiedział. Teraz mieliśmy znowu taką sytuację i to jest też ciekawostka, w której Reuters, raczej może inaczej, w której powołując się na Reutersa różne źródła mówiły o tym, że Reuters poinformował, że ma informację, tak, i to nie wiem, czy to zabrzmiało dostatecznie logicznie, że w ciągu 48 godzin będzie wojna. Znaczy, że mają informację, że państwo położone w Palestynie w ciągu 48 godzin najedzie na Liban. Potem Reuters to intensywnie dementował, że to nie oni, to ktoś inny, no ale jak Państwo wiecie,
Nie ma tak jak dobrze, nie wierzymy w niezdementowane informacje. W związku z tym właśnie nagle pojawiło się we wszystkich tamtych mediach wojskowych Partii Boga, tak, ruchu oporu, że uwaga, stay tuned, prawda, bądźcie tam uważni, czekajcie na informacje. No więc znowu, mówię, wszyscy, no to jest, kto tam nie wykopał, prawda, do ogródka kopać znowu schrony. Potem się okazało, że puścili krótki teledysk właśnie z Nasrallahem i tam paroma zdjątkami, których pokazali po prostu, co będzie celem ich ataku, między innymi przede wszystkim instalacje nuklearne i to nie tylko Dimona, ale ten jeszcze tam drugi reaktor, który jest, plus siedziba wywiadu, plus port, plus kilka jeszcze fabryk, w tym wyraźnie fabryka Raytheona, fabryki zbrojeniowe, krótko mówiąc, i że po prostu, że te cele są jak najbardziej osiągalne i że one zostaną zniszczone i że są gotowi, ruch oporu jest gotowi na wojnę totalną, bez reguł, bez granic i tak dalej. No więc i to jest jak gdyby to, co zostało zapowiedziane przez ruch oporu. Także warto wiedzieć, specjaliści w tej chwili szacują, że zakładając, że jednak armia humanistyczna, oczywiście bombardować może w każdej chwili, no ale to i tak sobie bombardują z jednej strony, ci ostrzeliwują z drugiej, więc jak gdyby, żeby rozpocząć taką na poważnie operację wojskową, czyli ściągnąć tam artylerię, czołgi, poza tym przemieścić te dwie dywizje prawdopodobnie na północ, albo jedną dywizję, nie wiem jakimi siłami będą próbowali wchodzić, no to jest jeszcze przynajmniej 2 tygodnie. Czyli od momentu, bo jak się wycofają w tej chwili z Rafah, to jest wysoce prawdopodobne, że humus odzyska strefę, bo tam ten humus jest oczywiście, jak Państwo pamiętacie, specjalnie nieprzetrzebiony, więc jeszcze to im przynajmniej 2 tygodnie zajmie takiego intensywnego pozostawienia, a też nie wiadomo ile wojsk będą jednak zmuszeni na stałe pozostawić w Gazie, no ale jak już przemieszczą, to będziemy mieli prawie na pewno w tej chwili wojnę z Libanem, to znaczy tutaj nie ma raczej innej opcji, więc tak jeszcze sugeruję, że jeżeli ktoś z Państwa planuje wakacje w Libanie, sugeruję zmienić kierunek, tam będą rakiety świszczały we wszystkie strony, więc przede wszystkim Liban, Syria, państwo położone w Palestynie, o ile ktoś z Państwa oczywiście nie jedzie tam walczyć w szeregach IDF-u. Po Twitterze można uznać, że tam się z batalion zbierze ochotników, którzy może nie tylko w internecie, prawda, będą chcieli pokazać przywiązanie do swojej drugiej lub pierwszej ojczyzny, w związku z tym to ci tam mogą jechać, znaczy, żeście wiedzieli, to rychło w czas, tak, bo to jeszcze 2 tygodnie mniej więcej. Natomiast tak w ciągu 2 tygodni szacuje się, że IDF będzie gotowy już tak do ataku. No, czy zaatakuje za 2 tygodnie, czy za miesiąc, czy w ogóle, to oczywiście tego nie wiemy, ale raczej wskazuje się, że ta wojna jest już pewna, tak? To jest tylko kwestia czasu. Tym bardziej, że Amerykanie w sposób, właściwie administracja Bidena, żeby być precyzyjnym, we właściwy dla siebie sposób powiedziało, że oczywiście jest przeciwna, ostrzega przed tą wojną, bo ta wojna się rozleje dalej. To jest pierwszy komunikat, czyli nic nie róbcie, a potem w tym samym zdaniu i pomożemy wam w tej wojnie oczywiście bezwarunkowo, kiedy tylko chcecie. To jest ten drugi komunikat, prawda? Czyli klasycznie możecie Państwo sobie wybrać jeden z tych 2 komunikatów. Oczywiście państwo położone w Palestynie słyszy, no i pomożemy wam w tej wojnie. W związku z tym poprzedni komunikat jest oczywiście jak zwykle do zignorowania, tak? Także tutaj sobie zostawiamy na razie przemówienie Jehonatana. Cały amerykański wielki plan do Bliskiego Wschodu właśnie poszedł, tak, i raczej w tej chwili nie wróci. Nie udało się również zwalić tego, że to humus, bo już otwartym tekstem Jehonatan powiedział, że spadać. Zresztą tym bardziej, że tutaj z jednej strony jakieś są połajanki pomiędzy Jehonatanem a Białym Domem. Biały Dom jest obrażony na Jehonatana, że on coś tam powiedział, prawda? Jehonatan lekce sobie waży to, co Biały Dom opowiada i tyle, tak? Dobrze, proszę Państwa, mamy temat trzeci. Temat trzeci też jest moim zdaniem całkiem ciekawy. Nie spodziewalibyście się Państwo tego, ale Francuzi są coraz bardziej zirytowani autentyczną wojną hybrydową, którą wytoczyła Francji, nie zgadniecie Państwo jakie państwo, wytoczył Azerbejdżan. Opisuje się w prasie francuskiej, że te metody są metodami KGB. No nic dziwnego, prawda? Jakby nie było, Azerbejdżan miał swoje KGB, więc dlaczego nie?
Natomiast w tej chwili Azerbejdżan robi coś, co prawdę powiedziawszy robią w tym samym czasie Rosjanie, więc to jest najśmieszniejsze. Rosjanie wywalają Francuzów z całej Afryki, natomiast Azerbejdżan wziął sobie na celownik wszystkie terytoria kolonialne francuskie dawne, czy te administrowane w tej chwili przez Francję, oraz wszystkie te, które separatystyczne, które znajdują się jeszcze na terytorium Francji. Otóż to jest tak, że Azerbejdżan otwarcie ingeruje w wydarzenia, w tym w zamieszki w Nowej Kaledonii. Więc proszę sobie wyobrazić, taki Azerbejdżan, jak jest w stanie pogrywać z Francją, czy moim zdaniem mistrzostwo świata, no abstrahując od tego, że oczywiście Francja, nasz sojusznik i tak dalej, ale to jak robią Francuzów jak chcą i to, że są w ogóle w stanie rzucić im w ten sposób wyzwanie, no to prawdę rzekłszy, gdybyśmy mieli takich specjalistów jak ma Azerbejdżan, to Łukaszenki nie byłoby już od paru lat, tak? W ogóle nikt by nie pamiętał, że taki Łukaszenko był, tak? Tam po prostu Białoruś byłaby, już chyba teraz w NATO byłaby, tak? Jeszcze przewodniczącego NATO by miała. A tutaj, no niestety, ale u nas się nie udało, więc uczmy się od Azerbejdżanu. Robią to naprawdę rewelacyjnie. Francuzi twierdzą właśnie, że napięcie między Francją a Azerbejdżanem jest najwyższe od czasu wznowienia działań wojennych z Armenią jeszcze, kiedy Azerbejdżan walczył. Co więcej, Francja ujęła się po stronie Armenii, podpisała umowy wojskowe i również stwierdziła, że przyjdzie Armenii na pomoc, jeżeli zostanie zaatakowana. W związku z tym, jak pisze prasa francuska, Azerbejdżan, wierny technikom ingerencji, dezinformacji stosowanych przez KGB i reżim rosyjski, totalitarny reżim w Baku, na którego czele stoi prezydent Alijew, zorganizował antyfrancuską kampanię. Otóż tak, Baku przede wszystkim, i to jest najważniejsza rzecz, że Azerbejdżan był spiritus movens takiej grupy, która się nazywa Grupa Inicjatywna Baku w lipcu 2023, która zaprasza wszystkich separatystów ze wszystkich terytoriów francuskich do zjednoczenia się przeciwko neokolonializmowi Francji. Tak? Proszę zobaczyć, no. Jak oni to robią? Znaczy, ja jestem pełen zachwytu nad maestrią tego, bo co więcej, tutaj wśród haseł, które są głoszone przez tą organizację, jawnie wspieraną przez rząd w Baku, oni się tutaj absolutnie tego nie wstydzą. Otóż francuskie Indie Zachodnie są ofiarą ludobójstwa przez substytucję. Po drugie, zasoby Gujany są plądrowane. Co więcej, właśnie jest jeszcze tutaj dyrektor właśnie tego GIB-u, który się nazywa Abbasow, łatwo zapamiętać, powiedział, to nie jest wina grupy inicjatywnej, że te kolonie są akurat francuskie, tak? Teraz jest tak, że minister spraw wewnętrznych i terytoriów zamorskich Darmanin 16 maja oskarżył Baku bezpośrednio o ingerencję w wydarzenia w Nowej Kaledonii. Co więcej, podczas zgromadzeń tych powstańców, można powiedzieć, tych grup, które tam wyszły na ulicę i walczyły, one szły pod sztandarami, nie zgadniecie państwo, Azerbejdżanu. Mieli normalnie flagi azerbejdżańskie. Potem jest tak, że 2 marca przed budynkiem sądu w Bastii na Korsyce 2 azerbejdżańskich dziennikarzy zwróciło właśnie na siebie uwagę podczas demonstracji niepodległościowej. Jeden notabene dla Haber Global, drugi pracował właśnie dla agencji informacyjnej rządu Azerbejdżanu. Oni w czasie tej demonstracji w swoich raportach przedstawili Korsykę jako kraj znajdujący się u progu niepodległości. Co więcej, potępiali aresztowanie 2 działaczy nacjonalistycznych. Tutaj, co więcej, na początku 2024 roku parlament Azerbejdżanu domagał się czystego i prostego po prostu uznania niepodległości Korsyki w taki sam sposób jak Kanaku, czyli Nowej Kaledonii, i Maohinui, czyli Polinezji Francuskiej. No, generalnie to jest tak, że dla DGSI, prawda, czyli Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli takiego
CIA, prawda, francuskiego. Ta działalność właśnie Grupy Inicjatywnej Baku, no oni to określają już na granicy konfliktu hybrydowego po prostu. Co więcej, wskazuje się, że Azerbejdżan liczy na społeczne poparcie osób odpowiedzialnych za ruchy niepodległościowe. Bo te ruchy, to nie jest tak, że tylko Azerbejdżan tego podżega. Znaczy on po prostu stworzył platformę, stworzył finansowanie dla wspólnego porozumienia, taką platformę porozumiewawczą wszystkich tych, którzy chcą się wyzwolić w jakiś sposób spod władzy francuskiej. 30 kwietnia 2023 roku właśnie UWGIP podpisał memorandum z polinezyjską partią Huiratira Tawini na rzecz dekolonizacji. 18 kwietnia Kongres Nowej Kaledonii z większością niepodległościową zobowiązał się do współpracy z parlamentem Azerbejdżanu. Partia Niepodległości Gwadelupy, czyli UPLG, oświadczyła, że jest świadoma programu politycznego Azerbejdżanu, ale uzasadnia swoją bliskość do GIB-u w imię właśnie, czyli dlaczego ona jest w GIB-ie. W tytule po prostu chodzi o wyzwolenie z jarzma kolonialnego i tak samo z GIB-em związani są w tej chwili korsykańscy nacjonaliści z Nacjone. Co więcej, tutaj Francuzi twierdzą, że aktywizm Baku staje się już ingerencją w sprawy francuskie ze względu na używanie również środków tajnych. Otóż, jak twierdzi DGSI, reżim w Baku zasila sieci społecznościowe fałszywymi wiadomościami, takimi jak historia żandarma, który rzekomo z zimną krwią zabił działacza Kanaku podczas wydarzeń w Nowej Kaledonii. I tutaj mówi się, że jest cała wielka kampania twitterowa, internetowa, która jest po prostu kopią tego, co robi Olgino, tak, albo Hasbara, tylko tyle, że robi to w tym momencie Baku i to naprawdę na bardzo dużą skalę. Przypomina się właśnie, że to jest, że bardzo podobną kampanię, notabene jeszcze właśnie na rzecz separatyzmu prowadziło jeszcze kiedyś radzieckie KGB, prawda, przeciwko Francuzom. Wiadomo o tym na pewno, ponieważ to jest słynne właśnie archiwum Mitrochina, prawda, które zostało przekazane, było przekazane właśnie Brytyjczykom. Więc wiadomo, że taka właśnie broń separatyzmu i ruchów niepodległościowych była bardzo intensywnie używana, prawda, przez jeszcze radzieckie KGB. Przypominają Francuzi też, że na przykład KGB sponsorowało ruch niepodległości Brytanii, który zresztą notabene właśnie przygotowano wtedy listy, proklamacje z wezwaniem do niepodległości Brytanii i właśnie wzywającym do bojkotu wyborów, do referendum na rzecz właśnie ewentualnie odłączenia się od Francji, przyłączenia do Wielkiej Brytanii, bądź w ogóle samej niepodległości. No i właśnie wtedy między innymi te notatki radzieckiego wywiadu, już później przejęte przez wywiady zachodnie, pokazały właśnie całą metodologię wspierania różnego rodzaju ruchów niepodległościowych, separatystycznych i tak dalej. Zresztą w różnych miejscach, prawda, to świata. Abstrahując od tego, że jakby nie było, Francuzi, ci, którzy tak kochają prawa człowieka, dzisiaj robili różne dziwne rzeczy w tych koloniach i to Trybunał w Hadze powstał trochę za późno. Gdyby powstał w czasach wojny w Algierii, to pewnie połowa rządu francuskiego by mieszkała w Hadze od tamtej pory. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Krótko mówiąc, to co jest ciekawostką właśnie, to prasa francuska pisze o masowej kampanii dezinformacyjnej, o stworzeniu wspólnej platformy ruchów separatystycznych, wspieraniu być może finansowym i w inny sposób przez Azerbejdżan wszystkich ruchów na całym świecie, które są ruchami antyfrancuskimi i ruchami separatystycznymi, włącznie z ruchem na Korsyce, co jest już w ogóle mistrzostwem świata, ale też właśnie te wszystkie inne. Więc macie Państwo Azerbejdżan, który jak Francja rzuciła wyzwanie Azerbejdżanowi, Azerbejdżan rzucił wyzwanie Francuzom i Francuzi są teraz zdziwieni. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat czwarty, temat kolejny. Trochę znowu wracamy na Bliski Wschód. Jak już chciałem oddzielić ten temat Jahunatana od tematu Hezbollahu, ale teraz opowiadamy sobie trochę o Hezbollahu.
A w zasadzie to nie o samym Hezbollahu, co o tym, co się dzieje w tej chwili, czyli w ciągu ostatnich, powiedzmy, 72 godzin na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o tak zwany szeroko pojmowany ruch oporu. Otóż jest to bardzo poważnie traktowane, że grupy, że różnego rodzaju to, co my Państwo znacie jako szyickie milicje, prawda, ale to nie są nie tylko te milicje, czy to, co nazywane jest umownie ruchem oporu, czyli to jest, krótko mówiąc, chodzi właśnie o te różne szyickie organizacje, które funkcjonują w różnych krajach, bo to jest od Afganistanu przez oczywiście Iran, prawda, wiadomo, ale przez Syrię, Irak, również Huti w Jemenie. To wszystko zestawia się, wiadomo, no, Hezbollah w Libanie, to wszystko się nazywa właśnie tą osią ruchu oporu. I teraz to, co jest najważniejsze, to jest tak, że to, co udowadnia tezę, że ta wojna lokalna ewentualnie z Hezbollahem to nie będzie taka wojna jak w 2006 roku, ponieważ dziesiątki tysięcy tychże bojowników z różnych krajów chce i deklaruje, zarówno indywidualnie, jak i organizacyjnie, zaciąganie się do Hezbollahu na tą wojnę. Czyli, krótko mówiąc, przyłączenie się, czy przyłączenie się organizacyjne, fizyczne, pojechanie do Libanu, czy też w drugiej jak gdyby iteracji, w drugiej wariancie pojechanie do Syrii i tam no, skupianie się w jakieś grupy, które ewentualnie miałyby przenikać do północnej części państwa położonego w Palestynie. Co prawda specjaliści twierdzą, że w tej chwili ta wojna, która trwa i ta, która pewnie zacznie się w Libanie, to jest wojna, jak to określają, wysokotechnologiczna, czyli ona głównie polega na operowaniu rakietami, dronami z jednej strony, artylerią, samolotami z drugiej. Natomiast, więc ona nie wymaga dziesiątek tysięcy żołnierzy. Natomiast zakładając rzeczywiście państwo położone w Palestynie musiałoby się zdecydować w pewnym momencie na wejście lądowe, zarówno być może do Syrii, jak i do południowego Libanu, no to wtedy rzeczywiście ta masa partyzantów, którzy jeszcze mają doświadczenie bardzo duże bojowe, może być bardzo, bardzo przydatna takiemu Hezbollahowi. Przypomina się, oczywiście, gdzie mówią, no dobra, gdzie Rzym, gdzie Krym, prawda, przecież oni są daleko, gdzieś jacyś Huti w Jemenie, jacyś Afgańczycy. Więc wojna domowa w Syrii udowodniła, też właśnie słynny Kasem Sulejmani właśnie to organizował, że ta strona, powiedzmy, ruchu oporu jest w stanie zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, od 30 do 50, może więcej tysięcy. Oczywiście te dane są mocno szacunkowe. Na przykład szacowano, że około 30 tysięcy żołnierzy Hezbollahu walczyło w Syrii, ale czy to było 35 czy 27, tego nigdy się nie dowiemy. Tak samo jak nieznana jest liczba na przykład żołnierzy irańskich IRGC, którzy walczyli na przykład pod Aleppo. Wiadomo tylko ilu ginęło, ponieważ bardzo dużo zresztą ginęło, bo codziennie były nekrologii publikowane, czy tam takie właśnie tam laurki, prawda, o męczennikach i tak dalej. To było publikowane oficjalnie, więc stąd było wiadomo jaki stopień, jaka jednostka i tak dalej. Natomiast tutaj te dziesiątki tysięcy są w stanie, i to są żołnierze, prawda, z Iranu, Iraku, Syrii, Jemenu. Co więcej, to są bardzo często rzeczywiście żołnierze, czyli nie tylko członkowie milicji, ale to są po prostu osoby, które są w tej chwili formalnie w siłach zbrojnych. Oni wszyscy deklarują właśnie przyłączenie się do tego dżihadu i do pójścia gdzieś tam w kierunku Libanu, pewnie przez Syrię. W tej chwili jest tak, że Nasrallah powiedział właśnie, dlaczego o tym mówimy, bo Nasrallah się odniósł do tego, powiedział w środowym przemówieniu, że przywódcy z Iranu, Iraku, Syrii, Jemenu i innych krajów oferowali już wysłanie dziesiątek tysięcy bojowników na pomoc Hezbollahowi. Powiedział, że Hezbollah liczy w tej chwili 100 tysięcy żołnierzy. No to jest jednak już duża armia. Co więcej, trzeba pamiętać, że przynajmniej część z nich ma duże doświadczenie bojowe i to już w takim współczesnym, quasi-partyzanckim konflikcie. Znaczy takim, dlaczego quasi-partyzanckim? No to były takie walki tak naprawdę partyzantek miejskich, gdzie z jednej strony milicje proasadowskie walczyły z milicjami antyasadowskimi, więc tam regularna armia się tam pojawiała gdzieś tam w marginaliach jako takich, więc to są te grupy, no, które przetrwały, które wygrały tak naprawdę dla Asada wojnę w Syrii.
szczególnie właśnie to oblężenie Aleppo i to zdjęcie tego oblężenia Aleppo to jest właśnie najlepszy przykład na to, jak taka grupa sobie, że potrafiła sobie poradzić. I ona tak naprawdę przesądziła o zwycięstwie wojny. No, z jednej strony rosyjskie lotnictwo, no ale jednak z drugiej strony to były to właśnie te formacje, które mogą się sobie, znaczy mają na pewno dużo większe doświadczenie bojowe niż Armia Państwa Położonego w Palestynie, która jest wyspecjalizowana głównie w bombardowaniu cywilów, więc tutaj może mieć problem po prostu z takimi nieregularnymi oddziałami. Przypomina się zresztą, że Nasrallah już kiedyś w 2017 roku sugerował, że że ci bojownicy z Iranu, Iraku, Jemenu, Afganistanu i Pakistanu będą partnerami takiej wojny. Warto przypomnieć, że Irańczycy od dawna zresztą mają gotowe i istniejące kanały rekrutacji głównie w Afganistanie. Ponieważ w tym Afganistanie po pierwsze tak, Taliban się nudzi, bo skończyła się wojna, a oni tak niespecjalnie sobie, znaczna część tych talibów radzi bez wojny, bo tylko to potrafią, więc są bardzo wdzięcznym jak gdyby siłą do rekrutowania. Po drugie, te brygady Fatymidów, prawda, Al-Fatimiyun są te brygady, które już walczyły w Syrii. One cały czas są jak gdyby i są dostępne, tym bardziej, że tanio, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości. Znaczy, żołd takiego jednego żołnierza to jest około $200 miesięcznie. Plus zapewniamy buty, tak? Buty, spodnie to jest bardzo ważne, w tym przypadku własne buty, niedzielone z 15 kolegami. Nie zapewniamy, kozę trzeba zabrać własną, ale wszystko inne tutaj zapewniają, więc jest tego bardzo dużo, krótko mówiąc. Co więcej, właśnie jeszcze warto powiedzieć, że grupy z tak zwanej osi oporu już wypowiedziały się na ten temat, powiedziały, że stosują strategię jedności AREN, czyli dopiero przestaną walczyć generalnie wtedy, kiedy państwo położone w Palestynie zakończy ofensywę w Gazie. Natomiast również już w Bagdadzie te irackie milicje oświadczyły, że będą walczyć ramię w ramię z Hezbollahem. Natomiast nie będą omawiali szczegółów wojskowych, jak i w jaki sposób, ale no to jest wysoce prawdopodobne, że są w stanie jednak, no właśnie, jakie to będą ewentualnie organizacje. Wiadomo, że na pewno w ogóle PMF jako taki, czyli te ludowe siły mobilizacyjne albo Hashd al-Shabi. Druga to oczywiście afgańska Fatimiyun, na pewno pakistańska Zainabiyun, no Huti, prawda, którzy mogą przybyć do Libanu. Państwo się zapytacie, w jaki sposób? Proszę Państwa, to są te cudowne sposoby na przemieszczanie wielkich grup bojowników. Proszę zobaczyć, w jaki sposób na przykład 20 kilka czy nawet 30 tysięcy, niektórzy twierdzą, Ujgurów, którzy znajdowali się generalnie na terytorium Afganistanu, pojawiło się w północnej Syrii. Cuda po prostu, teleportacja, wiecie Państwo, takie rzeczy się nie zdarzają. Absolutnie nic wspólnego z całą siecią przemytników, którzy w Turcji nic innego nie robią, tylko tych ludzi z lewa na prawą, z prawej na lewą, prawda, przemieszczają. On miał doświadczenie w przemieszczaniu wielkich mas ludzkich. No więc tutaj to jeszcze z bronią, co ciekawsze. Przecież to jest najfajniejsze. Więc krótko mówiąc, tak, takie są wyspecjalizowane firmy, które są w stanie przemycić kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy i nikt się nie spodziewa, że oni się tak przemieszczają i to się dzieje od lat na całym Bliskim Wschodzie, pomimo braku granic, więc tutaj to jest też możliwe. Co więcej, żebyście Państwo wiedzieli, że tutaj również w państwie położonym w Palestynie tutaj są na przykład wskazuje się, że analitycy wskazują, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo czegoś, co oni określają jako wojna wielofrontowa. Powiedzieli, że może dojść do zarówno interwencji Huti, jak i milicji irackich oraz masowego napływu dżihadystów z Afganistanu i Pakistanu, przede wszystkim do Libanu oraz na obszary syryjskie graniczące z państwem położonym w Palestynie. Daniel Hagari, rzecznik Armii Państwa Humanistycznej, powiedział w zeszłym tygodniu w telewizji, że właśnie od czasu, kiedy od 8 października tak naprawdę już do tej pory Hezbollah wystrzelił ponad 5000 rakiet, pocisków przeciwpancernych i dronów na państwo położone w Palestynie. I też Hagari powiedział, że rosnąca agresja ze strony Hezbollahu doprowadza nas na skraj szerszej eskalacji, która może mieć niszczycielskie konsekwencje dla Libanu i dla całego regionu.
Natomiast urzędnicy Hezbollahu powiedzieli, że nie chcą szerszej wojny z państwem położonym w Palestynie, ale są do niej gotowi. Tutaj zastępca Nasrallaha, Naim Kassem, powiedział: podjęliśmy decyzję, że wszelka ekspansja, niezależnie od tego jak ograniczona, będzie miała do czynienia z ekspansją, która zniechęci do takiego posunięcia i spowoduje ciężkie straty dla państwa położonego w Palestynie. Warto też przypomnieć, że ostatni konflikt na dużą skalę między państwem położonym w Palestynie a Hezbollahem miał miejsce w 2006 roku. 34-dniowa wojna, zginęło około 1200 osób w Libanie i około 140 w państwie położonym w Palestynie. Należy też powiedzieć, że są bardzo ciekawe, to ja czytałem sobie bardzo ciekawe wspomnienia generałów i żołnierzy właśnie z państwa położonego w Palestynie z tej wojny, gdzie zresztą powiedziano, że tam potem doszło do jakichś wielkich zmian i szkoleniowych, i osobowych w armii, ponieważ okazało się, że właśnie że Hezbollah zaskoczył przede wszystkim jakby zdolnością do ufortyfikowania się z jednej strony, a z drugiej strony masowego używania rakiet przeciwpancernych, że tam nazywano to tam Doliną Płonących Merkaw, czy coś takiego. Co prawda tych Merkaw tam więcej uszkodzono ciężko niż zniszczono, ale w pewnym momencie armia humanistyczna miała już takie straty, że miała bardzo wielu rannych, prawda, nie była w stanie po prostu się przebić przez te linie umocnień i doszli do wniosku, że zaczną po prostu bombardować infrastrukturę cywilną i tak naprawdę na tym się ta wojna zakończyła, czyli tam się żadnych celów strategicznych nie udało osiągnąć. No tutaj, żeby tak naprawdę cokolwiek osiągnąć, już tak mówiąc poważnie, no to armia humanistyczna musiałaby dojść do Bejrutu, tak, czyli po prostu zająć włącznie z południowymi dzielnicami Bejrutu. To byłby rzeczywiście jedyny sposób na to, żeby ewentualnie pozbyć się Hezbollahu, a nie tylko i wyłącznie tam zadać sobie symboliczny cios. Więc to jest, jak widać na tej armii, ta armia jest w takim stanie w tej chwili chyba, że jest to delikatnie mówiąc skomplikowane. No ale Amerykanie obiecali, że pomogą, więc pewnie pomogą. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Otóż temat kolejny, ja tylko opowiadam trochę z obowiązku kronikarskiego, ponieważ Państwo się mnie pytaliście, żeby powiedzieć coś na temat wizyty naszego prezydenta Dudy w Pekinie. W związku z tym opowiem Państwu, jaka jest perspektywa chińska tego. Znaczy ja sobie zrobiłem taką bardzo dużą prasówkę prasy chińskiej, chińskich agencji. Od razu powiem, że w Polsce to jest przedstawiane na pierwszych stronach gdzieś tam wszystkich gazet. W Chinach tak nie jest. Znaczy, jak na wizytę państwową, to jest tak, że to jest jeden tekst, tak naprawdę w całości bądź fragmentach powtórzony w kilku miejscach, czyli w państwowym CGTN, w państwowym Global Timesie. Już gdybyście Państwo wzięli chińską wersję Xinhua z dzisiaj, to nie ma w ogóle wzmianki o tym na tej pierwszej stronie portalowej. Co więcej, ten tekst jest, ja zresztą Państwu przytoczę właśnie, co piszą Chińczycy, natomiast nie ma jak gdyby, znaczy, o ile, nie wiem, wizyta prezydenta Kazachstanu, prawda, czy jakieś nawet spotkanie z prezydentem Nauru, czy tym podobne wizyty. No zwykle jest tak, najpierw mamy artykuł poprzedzający, potem w trakcie, potem na końcu. Są obszerne cytaty z Xi Jinpinga. Znaczy, od razu mówię, może to się jeszcze pojawi, ale jak na razie jest bardzo, bardzo niskie zainteresowanie, powiedzmy, medialne tą wizytą w Pekinie. Dużo ważniejszy jest jakiś tam kongres technologiczny, opowiadanie Xi Jinpinga o robotach, o sztucznych tam humanoidalnych, niehumanoidalnych i tak dalej. I to jest jak gdyby na pierwszych stronach Xinhua, przynajmniej dzisiaj od rana. Co pisze prasa chińska? No prasa chińska właśnie pisze o tym, że polski prezydent przybył do Pekinu, rozpoczynając trwającą od soboty do środy wizytę państwową. Więc ja zakładam, że może w środę coś będzie jeszcze więcej. Obserwatorzy stwierdzili, że wizyta ta nie tylko pomaga wzmocnić więzi chińsko-polskie i usprawnić współpracę gospodarczą, ale także zwiększyć wpływy Polski w Unii Europejskiej. Nie wiedzieć czemu. Na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga, właśnie, że przyjechał prezydent razem z żoną, chińska telewizja podała właśnie, że byli witani przez, uwaga, wiceministra spraw zagranicznych Qin Dengli i inne osoby.
Podczas tej wizyty Xi ma przeprowadzić rozmowy z Dudą, więc to będzie pewnie transmitowane, albo tam będą z tego cytaty, więc to jest dlatego mówię, że mam nadzieję, że będzie jeszcze przynajmniej jeden zestaw komunikatów ze strony chińskiej. Zapowiedziano, że zostanie przeprowadzona pogłębiona wymiana poglądów w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz będzie również podpisanie dokumentów o współpracy. To powiedział rzecznik MSZ-u. Co więcej, Chiny są gotowe współpracować z Polską, żeby potraktować tę wizytę jako okazję, właśnie co rzecznik MSZ-u mówi, aby potraktować tę wizytę jako okazję do pogłębienia wzajemnego zaufania politycznego, poszerzenia wymiany i współpracy w różnych dziedzinach, wspólnego prowadzenia wysokiej jakości współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku oraz współpracy Chin z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, stale wzbogacając konotację kompleksowego partnerstwa strategicznego między Chinami i Polską. Było też o wznoszeniu się na wyższy poziom, czyli tak zwana dyplomacja lewarkowa. Co jeszcze powiedziano? Właśnie specjaliści chińscy cytowani twierdzą, że zacieśnienie współpracy z Chinami jest nie tylko korzystne dla polskiej gospodarki, ale też pomaga zwiększyć wpływy Polski w Unii, ponieważ Warszawa dąży do rozszerzenia swoich wpływów w regionie. Powiedział też, że chociaż Polska i Stany Zjednoczone są w bliskim kontakcie, to wizyta właśnie Dudy ma sygnalizować, że również kraje Europy Wschodniej zabiegają o zrównoważoną dyplomację, aby także utrzymywać bliskie stosunki z Chinami, co się właśnie w Chinach akurat bardzo podoba. Powiedziano też, że w tej chwili Pekin i Bruksela są uwikłane w skomplikowane relacje, a Unia Europejska grozi potencjalną wojną handlową z Chinami i że Polska może odegrać pozytywną rolę w negocjacjach dwustronnych między Chinami oraz blokiem, czyli liczą na to, że zamieszamy w tym kociołku unijnym. Co jeszcze więcej, tutaj wskazuje się właśnie, że Chiny... A właśnie, jest cytowany Janusz Piechociński, ulubiony zresztą, jest bardzo często, żebyście Państwo wiedzieli, cytowany przez chińskie media, Chińczycy go kochają. Ja widziałem, że w ogóle tam jakieś takie, kiedyś to były takie całe wywiady z nim, nawet na całą stronę, prawda, w chińskiej prasie, więc oczywiście ogromnie. No ale wskazują jeszcze tuż, Piechocińskiego akurat cytować nie będę, natomiast on jest cytowany przez chińską prasę. Natomiast to, co jeszcze ci specjaliści chińscy mówią, to wskazują, że podczas wizyty właśnie Dudy będzie poruszony kryzys rosyjsko-ukraiński i tutaj jak gdyby wskazuje się, że tutaj niektóre media właśnie twierdzą, że to Chiny są głównym spiritus movens już prawie tego konfliktu, natomiast tutaj specjaliści ci opisując tę wizytę mówią, że Chiny zawsze zajmowały uczciwe, sprawiedliwe stanowisko wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, co jest oczywiste dla całego świata. Chociaż stanowisko Chin w sprawie kryzysu jest odmienne od stanowiska Polski, to Pekin od początku kryzysu utrzymuje bliskie kontakty z Warszawą, prawda? Więc to jest mniej więcej tak przedstawiane. Czyli krótko mówiąc, ta wizyta po pierwsze jest, jakie są konteksty, z punktu widzenia chińskiego oczywiście, tak? No, polski możecie Państwo sobie przeczytać w polskiej prasie. Po pierwsze, Chińczycy uważają, że pomimo tego, że jesteśmy bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to nie zaniedbujemy jednak kontaktów z Chinami, co im się bardzo podoba właśnie, że jest to dyplomacja zrównoważona, więc to jest super. Druga sprawa to jest sprawa tej wojny handlowej, że oni liczą na to, że jednak Polska złagodzi to stanowisko być może unijne i do tej wojny nie dojdzie. To jest druga sprawa. No i trzecia sprawa jest taka, że liczą też na to, że Polska, że będą utrzymywali kontakty w sprawie konfliktu ukraińskiego z Polską, pomimo tego, że Polska ma inny pogląd na cały ten konflikt. To też nie jest zły komunikat, więc taki jest w tej chwili, tak jest przedstawiany ten kontekst wizyty. Natomiast więcej, to co Państwu przedstawiłem jest potem w różnych iteracjach, pojawia się również w tych innych tam, w CGTN na przykład i tak dalej. Jak mówię, w Xinhua nie ma tego na pierwszej stronie, czyli albo Xi nic ciekawego nie powiedział, albo tam coś zostało takiego nagadane, że oni po prostu pomijają to i wrzucają do kosza. Zobaczymy, bo to będzie do środy, więc pewnie jutro lub pojutrze będziemy mieli jakieś być może kolejne podsumowania i wtedy, ja mówię, bo to jest tak, że jeżeli tam Xi cokolwiek mówi, no to zawsze jest wtedy z tego duży artykuł. Jeżeli nic nie mówi, albo tam się coś działo, nie halo, dla Chińczyków to po prostu jest to pominięte i w ogóle tak jakby wizyty nie było, więc zobaczymy, co będzie dalej. Proszę Państwa, i teraz już mamy
Ostatni temat, ostatni króciutki temat, też z Chin notabene, temat trochę rozrywkowy, ponieważ mi się bardzo podobają, nie wiem czy Państwo wiecie, że ostatnio chińskie media państwowe cały taki cykl prowadzą co jakiś czas, właśnie to nie tyle chińskie media państwowe, co tak naprawdę ich bezpieka, prawda, czyli MSS, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, prowadzi taki cykl, ja go nazwałem z gatunku Cały naród łapie szpiegów, tak? Czyli mamy właśnie takie zalecenia. Jak rozpoznać szpiega? Wiadomo, prawda? Czyli walonki, spadochron, medal bohatera Związku Radzieckiego. Jak szpiedzy wabią młodzieńców, głównie piękne kobiety, a piękne kobiety młodzieńcy, którzy okazują się potem brzydkimi agentami jednej z zachodnich służb, bo oni nigdy nie wymieniają, która to dokładnie służba, tak? I tak dalej, albo jak właśnie naiwny tam inżynier chciał sobie dorobić, a potem się okazało, że jeszcze próbował grać z bezpieką chińską w berka, co się pewnie dla niego skończyło dość no, niedobrze, tak delikatnie mówiąc, i tak dalej. Więc to są takie fajne kawałki, a teraz mamy nowy. Otóż właśnie władze bezpieczeństwa państwa Chin ostrzegają przed zagranicznymi szpiegami poszukującymi informacji wojskowych. Tym razem w aplikacjach właśnie, czy w aplikacjach takich jak WeChat. Otóż chińskie właśnie MSS opublikował w sobotę krótki film wzywający społeczeństwo do zwiększenia świadomości bezpieczeństwa narodowego. Opisano właśnie przypadek szpiegostwa, w którym znowu teraz entuzjasta militariów został oszukany przez zagranicznego szpiega udającego ładną dziewczynę za pomocą komunikatora internetowego. Na podstawie właśnie tego, tutaj w WeChacie opowiada się właśnie o tym, jak krajowe władze bezpieczeństwa wykryły szpiega. Szpieg dodał pobliskie osoby do znajomych za pośrednictwem wirtualnego pozycjonowania w WeChacie, który właśnie to jest no, taki rodzaj, to WhatsApp, tylko fajniejszy moim zdaniem, z którego korzystają wszyscy chińscy użytkownicy telefonów komórkowych. Tam podawał się ten właśnie szpieg za ładną dziewczynę, żeby właśnie zwabić inne osoby do dzielenia się poufnymi informacjami w wyrafinowany i precyzyjny sposób. W ten sposób właśnie szpieg otrzymał możliwość prowadzenia ukierunkowanych działań szpiegowskich skupionych wokół obiektów krytycznych i obszarów wrażliwych pod względem wojskowym, takich jak porty i terminale. Ofiara właśnie, czyli ten He Li, mieszkał w pobliżu portu wojskowego. Jego ojciec był oficerem armii, ten He Li zawsze się interesował wojskiem i generalnie był entuzjastą militariów. No ale ponieważ był sfrustrowany swoją pracą i przypadkowo właśnie poznaje dziewczynę o imieniu Yang King na WeChacie. Pewnie te imiona są zmienione, więc jak ktoś już szuka Yang King, prawda, to pewnie jej nie ma. Ona zainicjowała rozmowę, twierdząc, że jest studentką studiującą za granicą na wakacjach. Wkrótce stali się bardzo bliskimi przyjaciółmi w internecie. Yang twierdził, że pracuje na pół etatu na forum wojskowym. Znaczy Yang właśnie żona prowadzi i poprosiła jego właśnie, żeby pomógł jej jako mentor. No on oczywiście się jak najbardziej zgodził, że będzie teraz mentorem takiej fajnej dziewczyny, w związku z tym, no a właśnie oczywiście ta zwana dziewczyna była tak naprawdę zagranicznym szpiegiem. W związku z tym on zaczął przesyłać jej nazwy i zastosowania różnych typów okrętów wojennych. Co więcej, kiedy ona powiedziała, że zasugerowała właśnie, że chciałaby rzucić okiem na żołnierzy, w związku z tym właśnie zaczął wysyłać jej już zdjęcia portu wojennego. Generalnie później w rozmowach on zgłębiał ten szpieg różne szczegóły wojskowe, w tym plany wojskowe, dostał od tego entuzjasty rozmieszczenie wojsk, informacje o sprzęcie, a także ona już zaczęła mówić, że właśnie, że jak potrzebuje tego do pracy, w związku z tym, że zapłaci już za pozyskanie kolejnych dodatkowych informacji wojskowych. Co więcej, właśnie aby zapewnić tej niby dziewczynie więcej właśnie informacji, ten chłopak potem zwierbował próbował zwerbować emeryta wojskowego, właśnie człowieka, który przeszedł na emeryturę z wojska. Na szczęście czy na nieszczęście, zależy od punktu widzenia, ów emeryt brał udział właśnie w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa narodowego i zrozumiał, że tutaj może to być właśnie celem z obcych sił. Co więcej, zdał sobie sprawę, że zagraniczni szpiedzy mogą dodawać do znajomych osoby sąsiadujące z oddziałami, korzystając z fałszywych lokalizacji, dzięki czemu szpiedzy mogli, którzy są daleko, no tak, mogli udawać, że są w pobliżu.
i właśnie udawali na przykład redaktorów forów wojskowych i szukali okazji do kradzieży tajemnic wojskowych, obiektów i terminali. No i w towarzystwie rodziców ten młody człowiek przybył do bezpieki, żeby wyznać swój występek. Po dochodzeniu został zwolniony z kary zgodnie z prawem. Uznano, że jego zachowanie było nieistotne, zostało skorygowane w odpowiednim czasie. Ale generalnie właśnie przypomniano, że to jest jeden ze sposobów. Notabene też nie wiedziałem, że można sobie zrobić właśnie dodawanie do znajomych według lokalizacji. Tą lokalizację sobie jeszcze można fałszywie gdzieś tam wstawić gdzieś okolice Pekinu. Także dobra wskazówka, mam WeChata, więc zobaczymy. Natomiast jeszcze, proszę Państwa, dobrze, i to na tym będziemy dzisiaj kończyli, także to był ostatni temat, ten właśnie piękna dziewczyna, która okazała się brzydkim szpiegiem oraz młody człowiek, który się pokajał i dzięki emerytowi wojskowemu, prawda, wyznał swoje występki. No dobrze, ale jeszcze właśnie miałem dzisiaj zrobić dla Państwa kroniki Bulandy, ale nic się takiego ciekawego nie wydarzyło, więc kroniki Bulandy będą jutro. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że jako tylko ciekawostkę, że byłem w miejscu, w którym no najwięcej, z którego pochodzi najwięcej inżynierów i lekarzy, i dodajmy, że nie jest to uniwersytet, prawda, czyli byłem na ścianie wschodniej Rzeczypospolitej i najfajniejsze jest to, że właśnie jest ściana wschodnia, ponieważ ja mam też niepolski numer telefonu, w związku z tym przywitała mnie właśnie, że wkraczasz w strefę, zawróć, wojsko może użyć broni. Zresztą jak to wrzuciłem na Twittera, słusznie jeden z panów zauważył, że no tak, ale to się powinno inaczej sformułować, że nie, że użyć deadly force, prawda, a nie użyć broni. Ja uważam, że tak, że jest to nieprawidłowe językowo, ale prawdziwe, bo wojsko może użyć broni nie jako deadly force, może na przykład tą bronią, no nie wiem, użyć jej jako maczugi, prawda, albo dzidy, albo ewentualnie, no nie wiem, wykałaczki, czy czegoś innego, więc broni może użyć, tylko na inne sposoby. No ale to fajnie wyglądało. Natomiast bardzo podobało mi się, że ktoś powiedział, że może tam się komuś pomyliło, że z tej strony granicy, prawda, czyli z polskiej pojawiło się, że uwaga, nie zbliżaj się do granicy, bo wojsko może użyć broni, zawróć natychmiast. Natomiast z tego samego RCB tam z drugiej strony granicy dostają komunikaty tam ci Afgańczycy, Pakistańczycy i inni ubogacacze kulturowi właśnie na SMS-y. Uwaga, deszcze, tak, zabezpiecz, wichury, tam RCB ostrzega przed deszczem, więc może tam ich spamują w ten sposób. Może tam się komuś ta wajcha przesunęła. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj więcej kpin nie będzie. Zobaczymy, co nam przyniesie poniedziałek. Na pewno przyniesie nam coś ciekawego i spektakularnego, także coś będzie w tych kronikach Bulandy do opowiadania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia na pewno do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.